Port w Wielkiej Wsi, bo tak nazywał się wówczas Władysławowo, zaczęto budować w 1936 roku, a uroczyste otwarcie odbyło się 3 maja 1938 roku. Już wtedy port nazwano Władysławowo dla upamiętnienia XVII-wiecznego fortu wojennego wybudowanego z rozkazu króla Władysława IV. Największą jednostką w porcie jest stylizowany statek wikingów Drakkar, na którym odbywają się rejsy wycieczkowe po Bałtyku. Statek może zabrać na pokład 109 osób. Posiada dobrze zaopatrzony bar, a dla dzieci załoga zapewnia animacje podczas rejsu. Nazwa Drakkar pochodzi od smoka, którego głowa była umocowana na wysokich dziobach statków wikingów. Pod koniec lipca udostępnione są specjalne rejsy na zachód słońca. Taki rejs trwa 40 minut i zaczyna się przed godziną 20. Każdego kolejnego dnia o minutę lub dwie wcześniej. Port morski Władysławowo jest typowym portem rybackim z przystanią żeglarską i pasażerską. Pełni również niewielką funkcję przeładunkową dla towarów. Port położony jest tuż przy odchodzącej na wschód Mierzei Helskiej. Na głowicy falochronu wschodniego o długości 340 metrów znajduje się radiolatarnia. Na głowicy falochronu północnego, który ma długość 620 metrów, ustawiono latarnię nawigacyjną. Kotwicowisko portu jest akwenem o promieniu 1 mili morskiej zatoczonym z głowicy falochronu północnego na zachód od krawędzi toru podejścia do portu. Na falochronie północnym, który był zbudowany od nowa w latach 1986-1996, znajduje się galeria 70 obrazów z najważniejszymi etapami w historii Wielkiej Wsi, a następnie Władysławowa. Mural, którego autorami są artyści Milana Chyżawska i Denis Chyżawski, ma 400 m2 powierzchni. W 1969 roku wzdłuż nabrzeża wyładunkowego został oddany do użytku kompleks przemysłowy mieszczący halę przetwórstwa ryb, komorę chłodniczą, urządzenia zamrażalnicze oraz pomieszczenia socjalno-biurowe. Głębokość wody w basenach waha się od 4 do 6 metrów. Łączna długość nabrzeży wynosi około 340 metrów. Kutry rybackie bazują przy pomostach pierwszym, drugim i trzecim oraz zajmują część nabrzeża wyładunkowego. Flota kutrowa portu Władysławowo stanowi ponad 25% wszystkich kutrów eksploatowanych na Morzu Bałtyckim. W porcie funkcjonuje ostatnie państwowe przedsiębiorstwo połowowo-przetwórcze Szkuner, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które eksploatuje 5 kutrów rybackich i jednocześnie zarządza portem. Ogółem bazuje tu około 60 kutrów. Zakaz połowu dorsza na Bałtyku spowodował postój kutrów w porcie. Stan dorsza atlantyckiego w zachodniej części Bałtyku jest słaby i utrzymano jedynie tzw. przyłowy, ale zakazano połowów rekreacyjnych. Niestety Morze Bałtyckie jest najbardziej zanieczyszczonym morzem w Europie. Wśród jednostek z Władysławowa znajduje się również niewielkie jednostki z Helu, Gdyni, Swarzewa i innych portów i przystani rybackich.
Na morze wyrusza z turystami jacht motorowy Harkun, oferujący 40-minutowe rejsy widokowe. Jacht pływa blisko klifów w Chłapowie i Rozewiu, a wieczorem zaprasza na zachody słońca z szampanem. Te niewielkie kutry poławiają flądrę. Przy nabrzeżu wyładunkowym znajdują się obiekty firmy Szkuner. Wycieczki po morzu oferuje również statek Sztorm 5, nazywany statkiem miłości. Odbyło się na nim 6 zaręczyn i rejs z młodą parą. W zachodniej części portu znajduje się nabrzeże jachtowe, które jest miejscem postoju dla 20 jachtów. Wśród nich spotykamy jacht pod banderą szwedzką. Przy tym nabrzeżu stacjonuje statek ratowniczy SAR MS Bryza. Ruchem statków kieruje bosmanat portu, podległy pod kapitanat portu, a infrastrukturą portową administruje Urząd Morski w Gdyni. Jest to również placówka Straży Granicznej. Przedsiębiorstwo Szkuner oprócz zarządzania portem, kutrami i przetwórstwem rybnym posiada stocznię remontową, w której można remontować statki o długości 30 metrów, szerokości 7,5 metra, zanurzeniu 3,8 metra i ciężarze 220 ton.